Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarek Milewski, jestem profesorem na Politechnice Warszawskiej. Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić projekt, jaki realizujemy w konsorcjum Fiezel Poland, spółka Fiezel Poland, Politechnika Warszawska i Termet. Projekt dotyczy integracji kotła centralnego ogrzewania, takiego kotła, jakie mamy w domach, z ogniwem paliwowym do wytwarzania energii elektrycznej, na przykład z wodoru czy gazu ziemnego. Zacznijmy od tego, jak wygląda i jak działa ogniwo paliwowe. Więc ogniwo paliwowe, te, które mamy do zastosowania, czy będziemy stosować w kotłach spółki Termet, składa się z kilku warstw. Taką podstawową warstwą jest płytka bipolarna, bipolar plate po angielsku. Jest to płytka, która ma zadanie połączyć kilka ogniw w stosie i podać gazy. Tu widzimy 4 otwory do podawania gazów. Te wąskie dotyczą przepływu paliwowego, czyli strony anodowej. Te szersze dotyczą przepływu tleniacza, czyli strony katodowej w naszym przypadku. Więc na taką płytkę, którą będą płynęły gazy, musimy jakoś dostarczyć te gazy do powierzchni ogniwa. Centralna część tej płytki to będzie tam, gdzie to ogniwo gdzie w ogniwie będą zachodziły reakcje. W tym celu kładziemy podobną płytkę jak tamto, tylko ona ma tutaj odpowiednie otworki, czy odpowiednie tutaj takie kanały właśnie do dostarczania gazu z tego przepływu do tego. Ona ma wszystkie 4, więc później, żeby dostarczyć do konkretnego anody albo katody, to część będziemy musieli pozasłaniać. Więc układamy to na tej płytce bipolarnej. Teraz widzimy, że gazy teoretycznie mogą w tym momencie wpłynąć tym dużym kanałem katodowym, tak? I przez te kanaliki małe dostać się tutaj do tej powierzchni. Ogniwo produkuje prąd elektryczny, prąd stały, tak podobnie jak baterie, które używamy codziennie, czy akumulatory. Więc ten prąd musimy jakoś odebrać z powierzchni ogniwa i albo przekazać do naszego urządzenia, naszego kotła, albo do kolejnego ogniwa. W tym celu stosowana jest taka siatka, czy raczej taka blacha perforowana, która ma kanaliki, do którymi może płynąć gaz, a jednocześnie jest przewodnikiem elektrycznym, czyli w tę stronę będzie przewodził prąd, a w tę stronę będą przepływały gazy. To układamy na to. A tu jeszcze potrzebujemy zasłonić kanał, o czym mówiłem, a zapomniałem tego położyć. Mamy taką płytkę, która jest kształtem identyczna jak poprzednia, ale ma otwarty kanał. Tu widzicie Państwo, że kanał katodowy, czyli ten szerszy jest otwarty, tak? Tu nie mamy tej płytki, a kanał anodowy jest taki, jaki był poprzednio. Czyli jak to położymy tutaj na naszym ogniwie, to zdejmę na chwilę jeszcze konkretnie, to w tym momencie widać, że ten kanał anodowy tu jest pozasłaniany, czyli te gazy, jak będą płynęły wszystkimi 4, to tylko tym jednym są w stanie wlecieć i tym wylecieć. Na to kładziemy ten nasz current collector, czy tą płytkę czy siatkę do zbierania prądu elektrycznego z powierzchni ogniwa. No i potem budujemy rzeczywiste ogniwo. Tak? Czyli pierwszą warstwą, którą mamy, to mamy elektrodę. To jest taka kompozytowa elektroda składająca się z pianki niklowej i z warstwy katalitycznej. Pianką niklową kładziemy do naszego kolektora do zbierania prądu. Następnie na to musimy położyć elektrolit. Elektrolit jest tutaj, to jest ceramika wypełniona węglanami litu i potasu w odpowiedniej proporcji. Ceramika ma to do siebie, że nie przewodzi prądu elektrycznego, czyli ona nam odizoluje część katodową od części anodowej, która będzie na górze, a węglany, które będą w środku, zapewnią przepływ jonom węglanowym, czyli będzie mogła zachodzić reakcja na ogniwie. Czyli to ma dwie funkcje. Jedno to jako elektrolit w centralnej części i jako izolator elektryczny po całym ogniwie. Dodatkowo jeszcze ten elektrolit izoluje także gazowo nam, czyli te gazy, które tutaj będą płynęły, tak, to one także zostaną odizolowane gazoszczelnie, także tą warstwą elektrolitu. No jest to w tym momencie tej samej wielkości warstwa, co płytka bipolarna. Do tego momentu mamy już ułożoną katodę. Żeby ułożyć przepływ anodowy, musimy powtórzyć całe to operacja. Czyli znowu kładziemy anodę, current collector, ale żeby mi było łatwiej, tak, to zacznijmy od takiej płytki, która znowu podobnie jak poprzednia ma otwarty jeden kanał, ale tym razem jest to kanał anodowy. Tak, kanał katodowy jest zamknięty tak jak poprzednio, a tu mamy tak. Jak to położymy tutaj? To tu widać także na elektrolicie, że ten kanał jest otwarty, tak, a ten mamy pozasłaniany.
Teraz układamy, położymy to najpierw wcześniej, bo łatwiej potem układać pozostałe elementy. Na to układziemy znowu elektrodę anodową, warstwą katalityczną do elektrolitu, tak? A naszą tą warstwą piankową do current kolektora, który jest tutaj taki sam jak poprzednio. Układamy go znowu tą taką bardziej gładką stroną do elektrody. No i tu znowu widzimy, że te gazy, które wpłyną tędy, tu przepłyną, a tu nas ten kanał jest zasłonięty. No i te gazy znowu podajemy podobnymi kanalikami jak poprzednio. Tutaj się nic wielkiego nie zmienia. Kładziemy. I de facto to już jest kompletne ogniwo. Tu moglibyśmy układać kolejne warstwy ogniwa, ale żeby to było elegancko, to pokażemy, zamkniemy to kolejną płytką bipolarną. Wtedy mamy taką całościowo, tak? I tego typu ogniwo, tak? Ono ma około 1 cm wysokości. Ono generuje nam napięcie 1 V, czyli żeby to napięcie miało jakąś użyteczną wartość, to musimy takich ogniw położyć kilka. W kotłach Thermet to będzie od około 60 do 80 ogniw, czyli mówimy o napięciu stałym od 60 do 80 V. Natomiast moc, jaką daje ogniwo, tak, czyli ilość energii, to jest iloczyn napięcia i prądu. Prąd z kolei jest proporcjonalny do powierzchni czynnej ogniwa, czyli im większe ogniwo w tę stronę, tym większy prąd. Im wyższe w tę stronę, tym większe napięcie. No i teraz pytanie, co chcemy osiągnąć, czy jakie są założenia projektowe, to możemy projektowo zmieniać zarówno wysokość, jak i szerokość, tak żeby na przykład to się zmieściło w kotle, to ma wielkość, to ma powiedzmy przystające parametry do kotła. Jeżeli chcemy zrobić większej mocy, no to musimy wtedy dodawać więcej tych ogniw. To tyle. Dziękuję bardzo.